Cześć, mam na imię Emil, zapraszam na moją kolejną rozmowę. Tym razem przeprowadziłem wywiad z Misikiem. Misiek razem z klanem Deviant Gaming wziął udział w lanie, który odbył się w Pradze w klubie District. Podziękowania dla portalu bfesport.pl za pomoc w organizacji tego wywiadu. Zapraszam do wysłuchania tego, co ma do powiedzenia Misiek na temat imprezy, w której wziął udział. Zapraszam do słuchania. Na razie. Cześć Misiek. No, cześć. Powiedz mi, jak wyglądały Twoje przygotowania do wyjazdu na turniej w Pradze? Pytam o przygotowanie do grania meczy. Musiałeś się jakoś specjalnie zgrywać z DG? Jakieś specjalne treningi urządzaliście? Generalnie to większość, prawie wszystkich graczy dobrze znałem, poza Davidem, z którym miałem przyjemność parę razy zaledwie pograć, porozmawiać. A przygotowania wyglądały tak, że ustaliliśmy sobie na początku schemat map i na przykład tydzień bazaru, tydzień metra i w taki sposób to mniej więcej wyglądało i trening polegał na spotykaniu się o godzinie mniej więcej 19-20 i staraliśmy się grać 3-4 mecze, tak żeby po prostu przetrenować te mapy i też jeżeli dochodziliśmy do wniosku, że taktyka była nie tak, to wchodziliśmy na serwer i poprawialiśmy ją i mniej więcej każdy miał w to jakiś skład, jakiś wkład i dochodziły też do tego pewne komplikacje, czyli ktoś musiał wyjechać, czy to jakieś egzaminy, czy coś takiego. No i oczywiście zmiana zawodnika na dzień przed turniejem to no też było ciężko, ale myślę, że wykorzystaliśmy ten czas po prostu w 100% i no nie próżnowaliśmy. Czyli ostro trenowaliście generalnie przed udziałem w tym lanie. Granie 4 sparów jednego dnia to jest bardzo dużo, szczególnie jeszcze nieraz może się zdarzyć tak, że jest bardzo wyrównana walka, a wtedy mecze się przeciągają. Tak, No mów, jeżeli coś chcesz dodać. no tak, generalnie nawet czasami już po dwóch PCW ludziom się nie chciało grać, byli zmęczeni i No po jednak, prostu nie mieli motywacji. no jednak to jest gra na wysokich obrotach. Chcąc coś osiągnąć, trzeba cały czas być skupionym i cały czas uważać, a to jednak męczy. Powiedz mi właśnie, tak jak nawiązałeś już do tego, że zmienił Wam się zawodnik na dzień przed wyjazdem do Pragi, bo tam krążą różne opinie i jakieś tam plotki. Czy możesz coś powiedzieć od siebie na ten temat, jeżeli chodzi o to, że Ekstazy właśnie dzień przed wyjazdem odwołał swój udział? Generalnie sytuacja z ekstazem wyglądała tak, że w dzień przed wyjazdem, około południa, urwał mi się z nim nagle kontakt i gdy w końcu, kiedy wieczorem w końcu dostałem od niego jakąkolwiek odpowiedź, okazało się, że rzekomo skręcił kostkę na schodach w domu i pojechał do szpitala, wrócił ze szpitala i okazało się, że jego rodzice po prostu nie pozwolili mu jechać, co no, jest w pewien sposób śmieszne, no ale no cóż, niestety niektórych rzeczy się nie da przeskoczyć. Z ostatniej informacji dowiedziałem się, że na turniej po prostu nie chciało mu się jechać, co jest naprawdę śmiesznym wytłumaczeniem, które na pewno nikogo nie przekona. Parę osób twierdziło też, że jego wysoki skill był spowodowany tylko i wyłącznie grą w internecie, a na turniej po prostu bał się przyjechać, bo wiedział jak będzie. No, Myślał, że może stres go zje, czy coś takiego, że nie poradzi sobie? Nie wiem, już takiej presji chyba nie ma, tam o miliony nie graliście. no nie. No nie każdy zagrał tam tak jak grał w internecie. Było parę niespodzianek, także no cóż, no Czyli nie jednak wiem. LAN to jest co innego niż ten, no. Tak, na pewno, bo rzeczywiście są jakieś emocje i też trochę inaczej to wygląda, no ale cóż, odpad ekstazy i gdyby nie Ksele, to nie wiem, raczej byśmy po prostu nie pojechali, wycofalibyśmy się z turnieju na dzień przed odbyciem się go. No szkoda by było wtedy na pewno chociażby
tego drobnego wpisowego. Powiedz mi, jak podobało Ci się w Pradze? Byłeś już w Pradze wcześniej? Nie, w Pradze byłem pierwszy raz, ale generalnie wyjazd naprawdę, pomimo turnieju i różnych opinii, jak to wyglądało, naprawdę moim zdaniem było bardzo fajnie, bo pomimo tego, że przyjechaliśmy tam grać, na pewno przyjechaliśmy się też tam spotkać, porozmawiać i było naprawdę spoko. Warunki też były w miarę okej, i na pewno dużym plusem była lokalizacja turnieju, bo jest to praktycznie środek Europy i jest to, powiedzmy, bardziej fair dla większości drużyn. No, nie jest to na przykład tak jak z Dreamhackiem, gdzie koszta są naprawdę duże, żeby tam pojechać. No, No, trzeba jest to przez jednak morze Szwecja. się przedostać, dokładnie. Tak. Powiedz mi, jakie wrażenie odniosłeś po wejściu do tego klubu District? Co tam Ci się spodobało najbardziej w środku? Jak klub był przygotowany do tego turnieju? Mieliście jakieś miejsce wydzielone? Jak to wyglądało tam w środku? Wyglądało to naprawdę fajnie. Były stanowiska, było 5 albo 6, zdaje się, 6 rzędów po 5 komputerów. I sprzęt był naprawdę dobry. Sprzęt był też na miejscu, jeżeli ktoś nie wziął swojego, także nie było z tym żadnych problemów. I komputery też były ok, pomimo że większość na nie narzekała, tak samo jak i na monitory. Jak dla mnie był jednak duży boost z powodu grania na takich komputerach i na dużo lepszym internecie. Naprawdę dużo lepiej się grało. No tam pingi były chyba lanowe, tak? Prawie, że tam po 1 pingu mieliście, Tak, także... było po 1 pingu w czasie meczu. A co może być takiego złego w monitorze, że ma kiepską reakcję, czy Chodzi co? o ilość herców po prostu. Aha, Tam były, że... większość osób gra na 120 Hz monitorach, tam były 60 Hz. Czy to ma jakiś wpływ super na grę? Nie wydaje mi się osobiście. Nie wiem, gra na pewno wygląda płynniej na Nie no wiadomo. na monitorze. Ja gram na co dzień na 60 Hz i dla mnie nie było żadnej różnicy. No prawdopodobnie byli też tacy gracze, którzy mają w domu słabsze sprzęty, no i im pewnie się lepiej grało niż u siebie w domu. Powiedz mi, jaka była tam atmosfera w trakcie turnieju? Sporo ludzi przyszło obejrzeć turniej? Generalnie nie widziałem ludzi jako tako, którzy by przyszli obejrzeć po prostu sam turniej. Kręciło się parę osób, ale tak to wyglądało to raczej bardziej jak impreza zamknięta czy coś w tym stylu. Ale można było normalnie wejść, bo na stronie internetowej Tak, u nich była informacja, tak. że wstęp jest free. To był twój pierwszy LAN? Nie, miałem już wcześniej przyjemność uczestniczyć w turnieju organizowanym przez Cybersport w Krakowie. Pamiętny finał Polish Stars Gaming kontra BenQ Delta. No cóż, skończył się jak się zakończył. Powiedz mi właśnie, czy powróciły te same uczucia tutaj z LAN-u w Polsce i nie wiem, miałeś może już przez to, że byłeś już na jednym, to już tak jakby mniej się stresowałeś, czy jednak to nie ma takiego większego znaczenia? Znaczy to pewnie jakieś tam ma, ale czy większe? Na pewno stres był mniejszy, chociaż też był, zwłaszcza w czasie pierwszego meczu, naprawdę było dosyć ciężko, ale to z tego co rozmawiałem z ludźmi, to każdy miał taką samą reakcję, także no nie było jakiejś większej różnicy. Rozumiem. Wiemy tak, no wszyscy tutaj byliśmy, śledziliśmy tam zmagania twoje i uniwersów i powiedz mi, jak zareagowałeś ty, twoi koledzy, jak dowiedzieliście się, że Battlelog będzie miał update, a potem nagle okazało się, że ten update przerodził się w wielogodzinną awarię. Generalnie na początku spodziewaliśmy się, że będzie to po prostu chwilowe, zaraz to naprawią. Potem okazało się, że DICE umieściło informację na Battlelogu, że będzie update. Na To kilka jest dni też... wcześniej, tak?
tak, podobno było takie ogłoszenie, chociaż nikt niczego takiego nie widział. Dla mnie to jest dosyć śmieszne, bo po prostu nie wierzę, że oni nie wiedzieli, że będzie się odbywał jakiś turniej czy coś takiego. No, ludzie się śmiali. Ja mówiłem, że DICE, który w żadnym stopniu nie wspiera w Battlefieldzie 3 e-sportu, nawet jak go nie wspiera, to stara się go zniszczyć i potem cóż, przerodziło się to w wielogodzinną awarię, było to czekanie, część osób była na serwerach i po prostu z nich nie wychodziła i można było grać, my się nawet zmienialiśmy, żeby coś pograć po prostu, nie siedzieć tak bezczynnie. A co, No ludzie zaczynali się bardziej stresować, nudzić się, a może szajba chyba Nie, bolała? ludzie po prostu byli znudzeni. Zwłaszcza Wahlberg, który razem tam ze swoimi kolegami z drużyny poszli do barku i zaczęli sobie po prostu pić. No. Aha, czyli dali sobie już tak jakby, już można powiedzieć, nie wiem, może nie pożegnali się z turniejem, ale już ich to po prostu tak znudziło, że poszli się rozweselić. Dokładnie. Teraz wprawdzie to nie był skład, który wyjeżdżał na turniej do Pragi, wasz skład, ale DG w pewnym momencie tam wygrało jakiś sparring z Universe i po tym sparingu co czuliście, że możecie ich pokonać może na tym lanie? Generalnie była to jedna mapa i graliśmy na naszym serwerze wyjątkowo, bo zawsze graliśmy na ich serwerze i zmiana w składzie była taka, że z tego co pamiętam zamiast Hapsaxa grał z nami Picek. Tak mi się wydaje i szczerze było to dla mnie sporym zdziwieniem, że udało nam się skończyć ten mecz z takim rezultatem. Nie ma co ukrywać, generalnie członkowie mojej drużyny byli w jakimś stanie euforii po tym, jak ich pokonaliśmy, ale myślałem, zanim pojechaliśmy do Pragi, myślałem, że rzeczywiście jesteśmy w stanie przyjechać tam i normalnie powalczyć z nimi, tak jak równy z równym. No cóż, wyszło trochę inaczej. Okej, ty swoich kolegów z Deviant Gaming jakoś tam wcześniej spotkałeś gdziekolwiek, czy tylko przez internet miałeś z nimi kontakt? Nie, tylko przez internet, chociaż kontakt z Xele utrzymywałem już od dłuższego czasu, mianowicie od momentu, kiedy wspólnie zaczęliśmy grać w klanie o nazwie Carnage Esports. Naprawdę bardzo ciepło wspominam ten czas, a później jakoś razem dalej tą karierę po prostu Jakoś wam się dalej ułożyła, to szło. na te same tory weszła, tak? Tak. Powiedz mi, jakie to jest uczucie właśnie poznać tych wszystkich ludzi, zobaczyć ich na żywo? Naprawdę fajnie było ich spotkać. Każdy raczej był przyjacielsko nastawiony, z każdym można było porozmawiać. Poza grą naprawdę bardzo mili ludzie i no cóż, można tylko czekać na następny turniej i znów się z nimi spotkać. Dokładnie. Powiedz mi, czy to była twoja, czy inicjatywa dowódców Universe, że do nich doszedłeś? To było połowicznie bym to rozstrzygnął, ponieważ po turnieju sam spytałem się Silvera, czy może planuje jakieś zmiany składowe u nich, czy ktoś odpadnie. Już bardziej patrzyłem pod kątem BF4. Silver odpowiedział, że na razie nie, a jeżeli już zwolniłoby się miejsce, to rzekomo mają kogoś na oku, co jak się później okazało był to blef i tydzień później może, czy parę dni później Silver sam do mnie się zgłosił, złożył mi propozycję, ja oczywiście zaakceptowałem ją, bo no cóż, no takich propozycji po prostu się nie odrzuca. Rozumiem.
Okej, w takim razie życzę Tobie sukcesu w Universe, ogólnie w e-sporcie, w BF-ie. Trzymaj się, dzięki za wywiad, na razie, hej. Hej, dzięki.